Cześć! Miło mi powitać Was w kolejnym, a pierwszym z moim udziałem odcinku Codewise Decoded. Jak pewnie już wiecie, w tych krótkich materiałach poruszamy różne zagadnienia techniczne, często na przykładzie naszych własnych doświadczeń zdobytych podczas codziennej pracy. Nazywam się Stanisław Tokarski, a moja przygoda z Codewise rozpoczęła się w słoneczny lipcowy dzień 2018 roku. Dziś, nieco ponad 4 lata później, mam przyjemność zaprosić Was na krótką opowieść o tym, dlaczego warto śledzić wszystkie nowości związane ze światem Javy. A dlaczego? Mam odczucie, że sporo osób patrząc na aktualizację Javy zastanawia się, jak te zmiany wpłyną na ich codzienne życie, co sprowadza się w dużej mierze do analizowania zmian w składni. Zastanawiamy się, jakich konstrukcji czy słów kluczowych będziemy mogli używać. Nic więc dziwnego, że gdy mówimy o tych najnowszych wersjach JDK, jedną z najczęściej wymienianych nowości są rekordy. Długo wyczekiwana alternatywa dla Lombooka. Niemniej jednak wciąż nie jest to coś, co pozwoliłoby nam przyspieszyć, uczynić bardziej bezpiecznym lub w inny sposób istotnie zoptymalizować działanie naszych systemów. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co może dać nam taką możliwość, a więc zadowolić menadżerów zza oceanu lub z innego, może wcale nie tak odległego zakątka świata, warto przyjrzeć się innym usprawnieniom. Mam tu na myśli zmiany, które pojawiają się w zakresie garbage collectorów. I tak w Javie 11 jako experimental feature pojawił się nowy garbage collector o nieco tajemniczej nazwie ZGC, który 4 wydania później został już jako określony jako gotowy do zastosowań produkcyjnych. Główne założenia związane z jego działaniem uwzględniają bardzo krótkie pauzy, utrzymane na poziomie niższym niż 10 milisekund, a także brak wzrostu tego czasu wraz ze wzrostem rozmiaru sterty. W szczególności w dokumentacjach OpenJDK oraz Oracle'a można znaleźć informacje o wsparciu dla heapów, których rozmiary liczone są w terabajtach. O ile ciężko wyobrazić sobie posiadanie takich parametrów w produkcyjnych aplikacjach, o tyle same deklaracje, że ZGC jest w stanie poradzić sobie ze wspomnianym scenariuszem, robią spore wrażenie. W Codewise nie mogliśmy pozostać wobec tego obojętni i postanowiliśmy sprawdzić, jak ZGC poradzi sobie z jednym z naszych produkcyjnych serwisów. Aplikację, którą poddaliśmy temu eksperymentowi, można scharakteryzować jako wymagającą utrzymania bardzo niskich czasów odpowiedzi, rzędu kilku milisekund, przy obsłudze nawet około 300 000 zapytań na sekundę. Po przetestowaniu kilku różnych konfiguracji, porównaniu rezultatów osiąganych przy użyciu garbage collectora G1 z tymi, które otrzymaliśmy włączając ZGC, mogliśmy stwierdzić, że zmiana była jak najbardziej in plus. Że dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Udało nam się zaobserwować spadek rzędu kilku procent na metrykach monitorujących CPU, co w konsekwencji przełożyło się na zmniejszenie liczby instancji wchodzących w skład autoscaling grupy naszego serwisu. Warto w tym miejscu dodać, że pozbycie się 3 amazonowych instancji C5 4X Large, gdzie koszt samego korzystania z jednej z nich to blisko 70 centów za każdą godzinę, pozwala w skali roku zaoszczędzić niemal $20 000. Hello, I like money. To już całkiem konkretna kwota, biorąc pod uwagę nakład pracy potrzebnej do osiągnięcia takiego rezultatu. Dodatkowo mogliśmy sobie pozwolić na zwiększenie maksymalnego rozmiaru heapa z 8 na aż 20 GB bez żadnych negatywnych skutków ubocznych. Może to oznaczać, że informacje na temat ZGC udostępniane przez osoby pracujące nad tym projektem są w pełni wiarygodne. Wobec powyższego sukcesu nie pozostaje nam nic innego, jak ze sporą ekscytacją czekać na kolejne nowości udostępniane z kolejnymi wydaniami Java. Szczególnie bacznie obserwujemy postęp prac nad lekkimi, wirtualnymi fontkami, które będzie oferował Project Loom. Jako że ciężko wyobrazić sobie systemy, w których komponenty nie rozmawiałyby między sobą, czekając nierzadko aż serwis A zdecyduje się odpowiedzieć serwisowi B, można śmiało podejrzewać, że wsparcie dla nieblokującego działania wątków pozwoli znacznie zoptymalizować działanie wielu aplikacji. Ale o tym powiemy więcej przy okazji kolejnych odcinków naszego vloga. Mamy nadzieję, że już w oparciu o eksperymenty, które przeprowadzimy na naszej produkcyjnej infrastrukturze. Tymczasem gorąco zachęcam wszystkich widzów do pozostawania na bieżąco z nowinkami ze świata JVM. Myślę, że jest to coś, co definiuje prawdziwych ekspertów i może być przydatne zarówno w codziennej pracy, jak i na przykład w czasie rozmów rekrutacyjnych. Nie ukrywam, że sam niejednokrotnie lubię porozmawiać z kandydatami o tym, co szczególnie interesuje ich w najnowszych, czy dopiero planowanych wersjach Javy. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, bardzo chętnie porozmawiam również z Tobą. I to byłoby tyle na dziś. Widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach Codewise'owego vloga. Do usłyszenia!